Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Hiszpanii, o powodzi w Hiszpanii, o dramatycznych skutkach tych powodzi, również o politycznych skutkach, o tym, jak Hiszpanie reagują i dlaczego to państwo tak słabo sobie z tym radzi. O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Najpierw, jak zawsze, serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. Gorąco namawiam Państwa do wspierania Układu Otwartego, bo w tych trudnych czasach to medium jest niezależne, jest ponad podziałami, a dzięki Państwu może być niezależne. Zachęcam, więc wejdźcie na mój profil w serwisie patronite.pl. Namawiam też firmy, jeśli Państwo chcecie zostać mecenasem Układu Otwartego, wejdźcie. Bardzo dziękuję i patronom, i mecenasom. A teraz zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Jędrzku, opowiedz przede wszystkim, co się dzieje, jak tam wygląda sytuacja. No, sytuacja wygląda dramatycznie. Mówimy o takim zjawisku atmosferycznym dosłownie w 2 słowach, o co chodzi, mianowicie rozgrzane, wilgotne powietrze nad Morzem Śródziemnym przesuwa się w głąb lądu. Hiszpania, Półwysep Iberyjski to jest wielka masa lądu, w zasadzie płaskowyż, i tam napotyka na płynące o tej porze roku zimne powietrze z północy. I następuje takie zjawisko gwałtownego spadku wody, ulewy, które teraz są znacznie większe niż w przeszłości, no bo jest to ocieplenie klimatu i po prostu jest coraz gorętsze to Morze Śródziemne i w ciągu paru godzin w regionie Walencji, ale przede wszystkim w tej części troszkę na południe od tego miasta spadło tyle wody, ile w ciągu roku. Więc to jest jak gdyby powód, dla którego to się stało. To są miejscowości, które są dosyć słabo do tego przygotowane, dlatego że tam wiele budynków, wiele dróg zostało zbudowanych tak dosyć chaotycznie, więc to jest kolejny czynnik. No ale najważniejszy to jest jednak czynnik polityczny, dlatego że co się stało? Otóż wiadomo było od początku zeszłego tygodnia, że coś takiego następuje, meteorolodzy... Ale jeszcze, przepraszam, zanim opowiesz o tym wątku politycznym, czy tego typu powodzie zdarzały się i czy jakby można było to przewidzieć? Czy Hiszpania ma jakieś doświadczenia? Czy to jest coś kompletnie nowego? Skala tego jest bezprecedensowa. Mechanizm, który opisałem, jest powszechny w krajach śródziemnomorskich, ale skala jest bezprecedensowa. Natomiast właśnie Instytut Meteorologii na poziomie Królestwa w Madrycie ostrzegał o tym przez wiele dni i w ten wtorek, bo tragedia zdarzyła się z wtorku na środę, we wtorek rano podniósł poziom ostrzeżenia do najwyższego, do czerwonego. I co się stało? Władze lokalne, dlatego że Hiszpania jest krajem bardzo zdecentralizowanym, ma 17 wspólnot autonomicznych, jedną z nich jest wspólnota Walencji i władze tej wspólnoty zawiadomiły o tym ludzi dopiero o godzinie 20 we wtorek. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że wtedy już było za późno. Wtedy już ta ulewa szła, wtedy ogromne potoki wody szły. W wielu miejscowościach na południe od Walencji doszło do sytuacji, to proszę sobie wyobrazić, w której średnia poziomu wody to było 2 metry. 2 metry. I dochodziło do dramatycznych sytuacji, kiedy na przykład ludzie chociażby, to jest taka wielka sieć spożywcza Mercadona, zjeżdżali do parkingu, kiedy była ta ulewa, no i po prostu ta fala szła za nimi i oni po prostu zostali zablokowani, chociażby w tym parkingu, ale to jest jeden z przykładów. No i wyjście do tego parkingu dodatkowo zostało kompletnie zatkane przez pędzące czy płynące z tą wodą inne pojazdy, meble, dobytek i tak dalej. I mamy sytuację, dzisiaj jesteśmy w poniedziałek, prawie tydzień później i nadal Straż Pożarna, służby ratownicze nie wiedzą, ile ludzi tam zginęło. Dopiero wchodzą do tego parkingu, ale znowu, jeszcze raz, takich przykładów jest znacznie więcej i starają się zobaczyć, czy w tych samochodach byli ludzie, czy ile tam ich zginęło. Dość powiedzieć, że bilans ofiar śmiertelnych potwierdzonych jest ponad 200, natomiast mówi się o setkach, być może 2000, może więcej osób zaginionych, których do tej pory się nie odezwały i które po prostu mogą być, czy jest duże prawdopodobieństwo niestety, że po prostu są zablokowane w tym. Więc to jest jak gdyby pierwszy poziom. Czyli tych ofiar może być i 1000, i 2000. Może być i 1000, i 2000, bo po prostu ci ludzie są zablokowani i to jest pierwszy poziom tej debaty politycznej. I cały czas są zablokowani.
znaczy już nie żyją po prostu, że no chyba, że bo to już tydzień minął, woda zatkała to, strażacy dopiero w to A w wchodzą. sensie mówię, że są zablokowani, żeby tam nikt jeszcze nie wszedł. Nie do wszedł, dzisiaj. nikt jeszcze w to nie wszedł, dopiero wchodzą w te. Więc to jest jak gdyby ten pierwszy poziom, w którym jest ta debata, ale jest drugi poziom, mianowicie poziom królestwa, dlatego że tutaj coś, co jest bardzo dobrze z Polski, znane ze Stanów Zjednoczonych, polaryzacja. Otóż w Walencji rządzi Partia Ludowa, czyli taka partia bardzo konserwatywna, Partido Popular, z wsparciem spoza parlamentu już teraz Voxu, czyli partii skrajnie prawicowej. I szefem, jak gdyby premierem tej Walencji jest Carlos Mossan, który, no właśnie on nie przekazał tej informacji. No ale z drugiej strony na poziomie rządowym mamy rząd lewicowy, mamy premiera Pedro Sancheza, który mówił, że on nie będzie wysyłał tam nikogo, nie będzie wysyłał żadnej pomocy, dopóki nie otrzyma prośby od władz tej Walencji. Czyli premier powiedział, że nie wyśle pomocy, I pomoc ta bo tam przyszła. jest druga siła polityczna, druga siła Dopóki polityczna go nie o wysyła. to nie poproszą. Dopóki go o to nie Tak. poproszą, tłumaczył, że chodzi o to, żeby To respektować... są lepsi niż my. Tak, Bo u nas by tak nie było. Dlatego ja troszeczkę wchodzę w coś, co na pozór może się wydaje nudne, ale jednak Nie, bardzo ciekawe. tłumaczy po prostu ten mechanizm, dlatego że mamy, no w tle jeszcze raz, rządzi prawica, lewica jest w Madrycie. I jaki jest skutek? No taki, że premier Pedro Sánchez wysłał dopiero wojsko w niedzielę. 5000 żołnierzy, 5000 policjantów. I mieliśmy scenę na przykład wczoraj w telewizji hiszpańskiej, gdzie ludzie mówią, że po raz pierwszy w niedzielę, po raz pierwszy w poniedziałek zetknęli się w tych wioskach z jakimś wsparciem na poziomie instytucji zorganizowanych, tak? Czyli właśnie policji, właśnie wojska, natomiast przez te wszystkie poprzednie dni, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, ci ludzie byli tak naprawdę sami. Pokazywano takie sceny niezwykłej solidarności, dlatego że z Walencji, z innych miejscowości po prostu szedł dosłownie tłum ludzi tymi drogami, żeby po prostu nieść tłum wolontariuszy, ludzi, którzy po prostu szli, żeby po prostu pomóc. No dosłownie były korki, co z kolei potem stworzyło sytuację taką, że nie mogła ta już profesjonalna służba przyjść z pomocą. Więc Korki tworzone przez ludzi, którzy chcieli pomóc. Po prostu w odruchu serca. No i to wszystko, nie wiem, czy teraz przejdziemy, czy to nie, do tej sceny, którą mieliśmy w niedzielę, kiedy po raz pierwszy premier Pedro Sánchez, ale także król Filip VI i jego żona Leticia pojawili się w epicentrum tego, czyli tam, gdzie najwięcej jest ofiar, najwięcej, no i spotkali się z bardzo dużą wrogością, rzucano błotem, bo to jest w ogóle, sceny są po prostu dantejskie tam, po prostu wszystko jest zniszczone, leżą te wraki tych samochodów, całe te ulice, place, wszystko jest zatkane błotem, ludzie, mieszkania na parterze, czy nawet na wyższych piętrach są po prostu kompletnie zniszczone i tak dalej. No i spotkali się z bardzo dużą taką agresją, ludzie krzyczeli, mówili o nich mordercy, won i tak dalej, rzucali błotem, rzucali przedmiotami. Zgodnie z takim protokołem bezpieczeństwa Sánchez, premier, został wycofany stamtąd, natomiast król z królową Leticią moim zdaniem zachowali się bardzo tak godnie, dlatego że on szedł, nie odszedł. To jest Bourbon, taki, nie wiem, czy wszyscy tutaj nasi słuchacze kojarzą, to jest taki bardzo wysoki mężczyzna w naszym wieku, ale bardzo taki godny i on bardzo odważnie zaczął ludziom tłumaczyć. Na przykład była taka dosyć ciekawa scena, kiedy jeden z takich oburzonych mówi do niego, że teraz trzeba ten rząd w ogóle wyrzucić, ten madrycki. No on mówi, to jest demokracja, to nie w ten sposób się to dzieje, tylko i tak bardzo spokój zachował i tak dalej, więc to była taka bardzo ładna scena. Ale teraz też są dochodzenia, dlatego że okazuje się, że są takie partie neonazistowskie czy grupy, które za tym stały i też jak gdyby tutaj, bo kwestia to kolejny poziom, bo zadałeś takie pytanie, jak funkcjonuje to państwo na samym początku, to jest jeszcze kolejny poziom. Jak było możliwe to, że na bezpośrednie zagrożenie został wystawiony królowa i premier, tak? Bo te grupy przygotowywały, okazuje się, że na internecie były różne przesłania, i oni byli po prostu wystawieni kompletnie, nie wiem, czy widziałeś te sceny w telewizji, kiedy po prostu w ogóle, nie było żadnej, można było podejść do niego, do króla i jak gdyby, a tam dosyć są te protokoły bezpieczeństwa teoretycznie dosyć istotne, bo na przykład król nigdy nie podróżuje razem z infantką i z księżniczką, czyli następczymi tronu, samolotem, zawsze to jest osobny i tak dalej, bo król ma bardzo duże znaczenie w tym hiszpańskim systemie konstytucyjnym. A czy teraz na ile ta sytuacja jest dzisiaj, kiedy nagrywamy ten program w poniedziałek, na ile ona jest opanowywana?
Znaczy za I na chwilę... ile państw, na ile tam już jakby pomoc ruszyła i ta sytuacja na ile się stabilizuje? Moim zdaniem dopiero się zaczyna, dlatego że po pierwsze znowu następują ulewy i to na tym wybrzeżu aż do Barcelony, aż na północ do Katalonii, więc jak gdyby po pierwsze to jest pierwszy punkt, który nie jest wypełniony. Dwa, jest wielka debata, to my pamiętamy z poprzedniej, to chyba Cimoszewicz mówił o tym, że kto się nie ubezpieczył, to pewnie ty jako znawca polityki polskiej to pamiętasz. Więc pytanie, czy ludzie... Cimoszewicz powiedział, to wina tych, którzy nie trzeba było się ubezpieczać, tak? Do ludzi, którzy ten dom się zatapiał, ale to był 97 rok. To dzisiaj to już taki zarzut byłby, moim zdaniem, uzasadniony, bo już wszyscy wiemy to, ale w 97 to jeszcze był inny czas zupełnie. No i teraz jest pytanie, na ile tam te osoby są ubezpieczone, co się stanie z tym majątkiem. Mówimy o kraju, w którym jest jednak bardzo wysokie bezrobocie, w którym ta polaryzacja dochodów jest bardzo duża, więc to jest kolejny poziom. No kolejny to jest ten najbardziej dramatyczny, o którym mówimy, znaczy jak zareaguje społeczeństwo, kiedy okaże się, że nie jest 200 ofiar, tylko 2000 albo 3000, no to jest jak gdyby ten... No i jest kwestia cały czas tej debaty politycznej, to znaczy, czy należałoby zreformować w ogóle ten system bardzo dalekiej decentralizacji w Hiszpanii, czy też nie. No jak w ogóle od nowa tak naprawdę zbudować system ratowania ludzi. To, co jest absolutnie pewne, to jest to, że Feijóo, czyli przywódca Partii Ludowej, na pewno wystąpi z wotum nieufności wobec rządu Sancheza. To będzie bardzo trudne, dlatego że to jest rząd, jak wiemy, mniejszościowy, który polega w znacznym stopniu na ugrupowaniach mniejszości narodowych, przede wszystkim katalońskiej, ale także baskijskiej. Walencja, no to nie jest Katalonia, też ma swój język, ale bardzo zbliżony do katalońskiego. No ludzie na to patrzą, jak się zachowują te ugrupowania, to będzie bardzo delikatny moment, więc może to się skończyć wielkim kryzysem politycznym. Mhm. A opowiedz jeszcze o przyczynach tego, dlaczego tak państwo sobie tak słabo poradziło, tak? Bo mamy w kontekście też trochę naszych doświadczeń, no bo powódź 97 roku wyglądała inaczej niż ta powódź, tam ta była większa, ale też nasze państwo było znacznie gorzej przygotowane. Jednak od 97 roku ileś rzeczy zrobiliśmy, tak? Innych rzeczy pewnie jeszcze nie zrobiliśmy, ale no pewnych rzeczy nie da się, jakby przyrody nie da się pokonać czasem, ale można osłabić jej działania. U nas jednak w Polsce byliśmy już lepiej przygotowani do tego typu zdarzeń. Też było dużo zarzutów, tak, że za późno, że te informacje nie były odpowiednie, ale jednak państwo, to już nie było to samo państwo, nie? Również pod tym względem. Jak to wygląda w takim kraju jak Hiszpania? Czy tam jest po prostu tak jak w Polsce pod tym względem jak w 97 roku kompletnie do niczego nie przygotowane? Znaczy jest parę poziomów, które warto być może tutaj jeden po drugim zanalizować. Pierwszy to jest to, że stawka dla Hiszpanii tego, niezależnie od dramatu ludzkiego, jest znacznie większa niż dla Polski. Dlaczego? Dlatego, że Hiszpania stoi turystyką. Hiszpania stoi swoim image'em, swoim wizerunkiem. I kojarzy się z krajem, nie wiem, zabawy czy relaksu. No, bardzo dużo, relatywnie oczywiście, Polaków, nie wiem, kupuje swoje drugie domy tam właśnie w Hiszpanii, czy jedzie na wakacje, no bo kojarzy ci się to z krajem, którym po długim, po stresie, jaki tutaj masz, no jedziesz i tam wypoczniesz, wszystko doskonale działa i tak dalej, i tak dalej. Obok Francji to jest kraj, który przyjmuje najwięcej turystów zagranicznych na świecie. Ponad 80 milionów. I jeżeli obraz Hiszpanii, a to jest to, co pokazywano wczoraj w wiadomościach na całym świecie, jeżeli obraz załamie się, to znaczy, jeżeli będziesz miał świadomość, że to wszystko to jest papierowy tygrys, że to wszystko to jest na glinianych nogach, że ta organizacja wcale nie jest taka wspaniała, no to po prostu może zmienić kierunek. Konkurencja jest oczywiście ogromna, na przykład Turcja. To jest jak gdyby pierwsza taka stawka. No to jest, ja bym powiedział, że to jest niezwykle ważne, bo jak patrzymy na Polskę, tak, jak wizerunek Polski się zmienia, bo są obrazy, czy jak, nie wiem, pamiętam pierwszy raz, jak było euro, prawda, i tu przyjeżdżali ludzie z całego świata i widzieli, o kurczę, ta Polska to jednak nie, to niedźwiedzie tu nie biegają i furmanki nie jeżdżą ciągnięte przez konie, tylko wygląda ten kraj zupełnie inaczej. Obrazy z początku wojny, kiedy Polska przyjmowała tylu uchodźców, jak te informacje, zdjęcia jakby budują wizerunek kraju i również budują go taką wiarygodność. Nie? To jednak ma ogromne znaczenie. A w przypadku Hiszpanii, ja też, bo dlatego też pomyślałem, żebyśmy o tym porozmawiali, bo to jest takie szokujące, nie? Że to Hiszpania zawsze gdzieś taką, no co, myśmy, dobra, ta polityka, to ja, trochę bezrobocie, no ale dobra, co turystów obchodzi bezrobocie, tak? Jedziemy, to taniej jest, to może fajniej. Ale jednak te obrazy, no to już nie jest słoneczna, cudowna Hiszpania, tylko jakaś katastrofa. A dla ludzi, którzy mają kupować domy, których jest, jak wspomniałeś, coraz więcej, no to jest
bardzo silny message. No jak będę kupował dom w kraju, w którym wszystko się sypie? No tym bardziej, że ta budowa tego pozytywnego obrazu zaczęła się, to mówimy o możliwości zmarnowania dziesiątek lat bardzo trudnego wysiłku. To się rozpoczęło od Olimpiady w Barcelonie, od wystawy światowej w Sewilli. To były czasy Felipe Gonzáleza, mówimy o początku lat 90., czyli ponad 30 lat temu. Hiszpania przez 30 lat zbudowała ten obraz i teraz, jeżeli miałaby to zrujnować, odbudowanie tego byłoby niesłychanie trudne. Więc to jest jak gdyby jeden poziom i nagle też odkrywasz, na przykład patrząc na jakość tego budownictwa chociażby. Ludzie jak przyjeżdżają chociażby do Madrytu, pozostają w centrum, pozostają w rejonie, nie wiem, Prado, pozostają w rejonie Parku Retiro. No najbardziej jak gdyby tych prestiżowych budynków. Troszeczkę dalej odejdziesz i masz bloki, wobec których, i to masowo budownictwo było, dlatego że to było budownictwo, kiedy nastąpiło gwałtowne uprzemysłowienie tego kraju, wobec których to, co widzisz na Ursynowie, to, co widzisz na Stegnach, no to jest po prostu cud. Tak? I to jest jakoś, no dość powiedzieć, że na przykład to w Madrycie zimą masz temperatura, która spada do -3, -5 stopni, tam są pojedyncze szyby, ale one się tak zamykają, nie zasuwają się, przechodzi po prostu to zimne powietrze, więc Tak. jak gdyby nagle odkrywasz, patrząc na te obrazki tego no to jest, nie wiem, to trochę tak jak była Floryda, nie wiem, czy pamiętasz, jak też jesteśmy zszokowani, jak widzimy te huragany, które przychodzą i nagle okazuje się, że te wszystkie domki to jest kupa śmieci kompletnych, tak? Więc jak gdyby to jest jak gdyby, no ale to jest jeden. Ale to jest trochę inny powód. Na Florydzie to jest trochę Tak. jest inny model budowania. Ale tak, to jest, albo też mówisz o tych, że te drogi były budowane tak w sposób chaotyczny. To może powiedz, co to znaczy. To jest też dosyć ciekawa, dlatego że Hiszpania jest krajem, który ma największą sieć autostrad w Europie. Jeżeli Niemcy mają 10 000 kilometrów, to Hiszpania ma 15 000. Hiszpania ma drugą największą sieć pociągów Alta Velocidad Española, AVE, czyli tych najszybszych pociągów, tylko Chiny mają większe, więc to jest to, co Hiszpania zrobiła mistrzowsko i czego Polskę też uczy, bo my się wzorujemy na tym przykładzie, wykorzystania funduszy strukturalnych. No ale jest zupełnie ten inny poziom właśnie małych miejscowości, wiosek, ten kontrast, który też we Francji jest widoczny między głęboką prowincją a tymi głównymi ośrodkami. I jak troszeczkę dalej odejdziesz od tych plaż, no to po prostu no widzisz zupełnie inny obraz kraju. Dwa, jeżeli jesteś na wybrzeżu, na przykład, nie wiem, w miejscowościach chociażby Gandia, też właśnie na południe od Walencji, czy Benidorm, tam nastąpiło masowe, niekontrolowane budownictwo dla turystów, czyli gigantyczne bloki tuż przy wybrzeżu, po prostu po to, bo to jest turystyka masowa, czyli powiedziałeś, że jest taniej w Hiszpanii. No dlaczego jest taniej? No dlatego, że jest masowo. Czyli po prostu tego błędu nie zrobiła Portugalia. Miejmy nadzieję, że Polska nie zrobi. Dlatego, fatalnie, no, przecież to wybrzeże zostało zniszczone, zdewastowane. Absolutnie. I tam nie jest ładnie, tam jest brzydko. Znaczy po prostu przechodzisz po drugiej stronie ulicy, masz serię bloków, no i teraz idziesz na tą drugą stronę, no siedzisz na tej plaży, ale tak naprawdę masz po drugiej stronie blokowisko, więc to jest jak gdyby, no to jest kolejny problem, dlatego, że który też zresztą rośnie bunt przeciwko temu, tej masowej turystyki, która jest no jak gdyby kosztem wszystkiego. No masz kolejny problem, który Hiszpania nie chciała widzieć, no to jest jednak kwestia zmiany klimatu, dlatego, że po raz pierwszy w tym roku, tego sezonu, jeśli chodzi o wewnętrznych turystów, czyli Hiszpanów samych, oni lepiej znają klimat, więcej Hiszpanów pojechało spędzić wakacje na północy, czyli Asturia, czyli Galicja, czyli kraj Basków i tak dalej, czyli całe to wybrzeże Cantabria, no całe wybrzeże Atlantyku to północne, niż na Costa del Sol, niż Costa Brava, niż cały ten wielki fragment tutaj Andaluzji, który jest no, ulubionym celem inwestycji między innymi Polaków. Dlaczego? No bo po prostu temperatury są tam po prostu nie do wytrzymania. I teraz, jeżeli masz sytuację taką, że jedziesz na wakacje i tam po prostu masz w cieniu 40 stopni, no to po prostu nie wytrzymasz. Znaczy, tam jest sytuacja taka, że rano wyjdziesz na plażę, po czym po 2 godzinach około 9-10 musisz zejść, no i może wrócisz o 8 wieczorem. Tego oczywiście Hiszpania nie chce powiedzieć jasno. Jej jak gdyby no ten slogan główny, prawda, todo bajo el sol, wszystko pod słońcem, jako wielka atrakcja. Jeżeli to padnie, czy ona ma coś w zamian, więc jest ten obraz, bo to jest wszystko wynik też jednak tego zmiany klimatu. Ale powiedzieć też o tym, bo chcę powiedzieć o tych drogach, że one tak chaotycznie były budowane. Czy to znaczy, że one były budowane niezgodnie z zasadami sztuki, że one się łatwo rozsypują, że to jest taki trochę kolos na glinianych nogach?
Trochę tak, plus jeszcze masz oczywiście gigantyczną korupcję. No te afery korupcyjne wychodziły, to są ogromne afery korupcyjne, przekupywanie władz lokalnych, sprzedaży terenów, które nie powinny być zabudowane. No i przede wszystkim jakość, dlatego że no to było budownictwo masowe, to był skok kraju, który był bardzo ubogi i po prostu skoczył w latach 80., 90. bardzo gwałtownie, każdy chciał mieć swoje mieszkanie. No i tym jeszcze takim bardzo istotnym momentem, o którym warto powiedzieć, no to jest rok 99. Hiszpania przystępuje do strefy euro. Po raz pierwszy ma bardzo niskie stopy procentowe, coś co w Polsce też byłoby bardzo ciekawe, jaka byłaby reakcja. I Hiszpanie masowo zaciągają z jednej strony kredyty, z drugiej strony następuje masowa legalizacja brudnych pieniędzy. Czyli ta cała sfera korupcyjna przy zamianie z pesety na euro zostaje nagle zalegalizowana, jest ogromna masa pieniędzy, no i rusza jeszcze bardziej, jeszcze dalej to budownictwo. To jest coś ciekawego, dlatego że te same firmy budowlane w Polsce, bardzo aktywne, budują na zupełnie innym poziomie tutaj, bo tutaj jest zupełnie inny rynek w Polsce, po prostu zupełnie inny poziom jakości. Na przykład, no nie wiem, jest chociażby takie coś, co się nazywa 19 dzielnica, nie wiem, czy kojarzysz w Warszawie, no to jest taka, no, w sensie architektonicznym, jakościowym i tak dalej tutaj przy na Woli, no to jest jeden z przykładów budownictwa hiszpańskiego, to jest absolutnie na najwyższym poziomie. Ta sama firma, gdy budowała w Hiszpanii, budowałaby zupełnie inaczej. To bardzo, bardzo ciekawe. No i teraz ten wizerunek się rozsypuje. Czy twoim zdaniem to pociągnie za sobą również, nie no, silne ruchy społeczne i polityczne i to może w ogóle to grozi jakimiś większymi konsekwencjami? Znaczy tutaj dotykamy sytuacji politycznej w kraju i tej niezwykłej polaryzacji, w której nawet układ, jaki jest w Polsce, czyli PiS-PO, jest no takim niedzielnym spacerkiem tak naprawdę. Tam jeszcze bardziej się naparzają? No znaczy chodzi o konsekwencje dla przyszłości państwa. Jeśli chodzi o tą scenę, o tą część lewicową, Pedro Sánchez, który przegrał wybory ostatnie parlamentarne, wszedł w układ, wspomniałem o tym, z Katalończykami, z krajem Basków, to jest trochę mniejsze znaczenie, bo już nie ma dążenia do niepodległości. Natomiast jeśli chodzi o Katalończyków, za każdym razem, kiedy jest ten układ, że lewica nie ma większości i prosi o wsparcie kraj właśnie Katalończyków, to oni za każdym razem coś uzyskują. Była kwestia amnestii za nielegalne referendum sprzed 5 lat, które spowodowało, że stawiasz pod znakiem zapytania podstawy prawne, dlatego że mówimy o ludziach, którzy no, chcieli wysadzić ten kraj w powietrze i zostali jak gdyby zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności. Teraz doszło do porozumienia między Sanchezem a właśnie tymi ugrupowaniami, w tym przypadku lewicową partią republikańską, o tym, żeby doprowadzić do pełnej autonomii fiskalnej Katalonii. Katalonia jest trzecią najbogatszą prowincją tego kraju, wkłada dużo w ten budżet wspólny, teraz miałaby wszystko zachować u siebie i płacić jedynie za tak zwane usługi państwa federalnego. No to prowadzi, bo jeżeli wszystkie pozostałe 16 tych wspólnot autonomicznych pójdą tą drogą, no to prowadzi do rozsypania państwa. Dlaczego? No dlatego, że w momencie, kiedy doszło do tych wyborów i Sanchezowi brakowało kilku, dokładnie 7 deputowanych, Partia Ludowa Prawicowa nie powiedziała, słuchaj, w imię zachowania podstaw tego kraju damy ci te 7 głosów, albo wstrzymamy się z tymi 7 głosami, bylebyś nie wszedł w coś, co jest zdradą państwa, co jest rozbiciem państwa, to co Sanchez robi, dlatego że no, jeżeli to przejdzie, ten układ, no to wynegocjował już ta autonomia fiskalna, no to wyobraź sobie taką sytuację w Polsce, że masz 16 województw, 16 województw, które każdy z nich robi co chce, nie wkłada, no to co nas łączy, jak gdyby, co z emeryturami, co i tak dalej. No ale z drugiej strony masz to samo, dlatego że masz wejście w układ, to jest między innymi w Walencji, między Partią Ludową a tym ugrupowaniem Vox, skrajnym, postfrankistowskim, podważającym demokrację, znowu w imię tego, że jeżeli wygrywa Partia Ludowa, ale nie ma większości samodzielnie, to ta partia PSOE, czyli Partia Umiarkowanej Lewicy, nie powie, słuchaj, to wejdźmy na jakieś porozumienie, tak jak to się dzieje w Niemczech, na przykład, kiedy przyszły rząd, no to jest dokładnie to, co będziemy mieli w Niemczech, prawda? Kiedy CDU najprawdopodobniej wygra wybory jesienią przyszłego roku, no ale sama nie będzie mogła rządzić i wtedy, gdyby SPD powiedział, że nie, no to wtedy pozostaje tylko AfD i podważamy w ogóle... No, zieloni jeszcze może staną. Ale rozumiesz mechanizm, o którym ja chcę mówić, tak. Albo Sarah Wagenknecht, że po prostu nagle oni są skazani po prostu na podważenie filarów państwa, bo ta druga umiarkowana partia po prostu absolutnie... Więc tutaj dotykasz
kolejnej rzeczy przy okazji tego kryzysu, mianowicie podstaw ustrojowych tego państwa, tak? Bo jeszcze przeskoczyliśmy jedną rzecz. Pytam cię o przygotowanie takiej infrastruktury hiszpańskiej, no właśnie do takich katastrof, tak? Znaczy, czy tam były w ogóle jakieś tego typu działania? Czy mówi się o tym, że tego nie było? Nie było. Że można było, gdyby, nie wiem, przygotować jakieś tam poldery, no nie wiem, rozmawiać tą infrastrukturę, którą u nas się przygotowało, która jednak pozwoliła na osłabienie tej fali, tam kompletnie tego nie ma. No kompletnie nie ma, dlatego że ta ulewa, która ruszyła z wtorku na środę, po prostu cała ta woda, no nie było jakichś zbiorników retencyjnych, no bo to jest to słowo klucz tym wszystkim, to znaczy układ, w którym, i jeszcze raz, to jest mechanizm, który jest bardziej powszechny niż ten, który mamy na południu kraju, który jednak zdarza się znacznie rzadziej. To znaczy to zderzenie tych dwóch jak gdyby wielkich mas powietrza, ciepłej, wilgotnej, z zimniejszą i suchą nad tą częścią kraju, no jest po prostu powszechne. I teraz to, że tam nie ma tych zbiorników retencyjnych, że nie ma, w ogóle nie pokazywano ich, nie było czegoś takiego, co na przykład w czasie tej ostatniej powodzi było w Polsce. To jest bardzo, bardzo dobry punkt tutaj dotykasz, kiedy mówiono, że ten czy tamten zbiornik jest w 80, 50, 70. Tam w ogóle w debacie hiszpańskiej czegoś takiego w ogóle nie ma. Nie ma czegoś takiego, że więc powstaje pytanie też, na ile ta modernizacja kraju, jeszcze raz, te autostrady, no bo pamiętasz, jak mówiono o pustych lotniskach, o jak gdyby nie, no to pytanie, na ile to była kwestia korupcyjna, na ile to był brak wyobraźni, ale tutaj czegoś kompletnie podstawowego zabrakło. To bardzo dużo nam mówi o tym, w jakim stanie chyba jest państwo hiszpańskie, które dla nas było takim przez lata super. Chcielibyśmy, żeby było jak w Hiszpanii, tak? Jak ktoś żyje w Hiszpanii, to życie jak w Madrycie, prawda? Tak. To jest cudowne, świetnie, wykorzystali fantastycznie, właśnie wykorzystali środki unijne, zbudowali infrastrukturę, prawda? No nie można wszystkiego w czambu, bo jak gdyby to jest bardziej złożona sytuacja, bo jednak jeśli można mówić o jakimś sukcesie Polski, to wiele z tych sukcesów jest, ale tych środków unijnych, no to przyzna, że to są drogi ekspresowe. I to Hiszpania nam to ustawiła, dlatego że to są tak zwane autovia, czyli za darmo drogi, które jak korzystać. Więc jak gdyby to jest przykład chociażby, który od nich wzięliśmy, no i warto. No może te koleje też. Koleje oni są, no u nas tego nie ma, ale też ma. No u nas w ogóle nie ma. To jest nasza katastrofa. To jest nie nasza zrobiliśmy katastrofa, tego. Ale CPK podobno ma być teraz negocjacje, żeby właśnie oni weszli w to, no ale to zobaczymy, tak. Dobra, ale poza tym, bo jak no widzimy nagle takie, zdziera się tą zasłonę, tak i widać te bebechy tego państwa, no to owszem, tam niektóre rzeczy działają, ale przecież o tej korupcji, o tych lotniskach budowanych nie wiadomo po co, czy w tych wieżowcach budowanych przy plaży w sposób taki kompletnie dziki, niekontrolowany. Tak. Co pamiętam, też tam przejeżdżałem i potem myślałem, nigdy nie chcę tam jechać. Po co tam jechać? Tak? Tam jest brzydko, nie? Tam jest tylko ciepło. Zależy gdzie, bo jest oczywiście północ jeszcze raz, które jest, oczywiście, ale jest wiele miejsc takich, które są po prostu, stały się brzydkie. Jedna liczba, Igor, jedna liczba, 85 milionów to jest tyle, ile rocznie przyjeżdża z zagranicy ludzi. Ponieważ przyjeżdża jeszcze w bardzo krótkim okresie i w konkretnym miejscu, no to sam sobie wyobrażasz, jak to wygląda. Tak. No i to państwo było tak bardzo ekstensywnie, znaczy bardzo tak wykorzystywane w sposób mało racjonalny. Znaczy tutaj jest kwestia też, na co postawiła Hiszpania. No postawiła przede wszystkim na turystykę i moment, w którym ona bardzo się fair zachowała, kiedy Polska przystępowała do Unii, 2004 rok, wspierała zawsze to i tak dalej. Natomiast powstała rywalizacja między naszym krajem, tą częścią Europy, a południem. I Niemcy, kiedy mieli decydować, na przykład, nie wiem, Volkswagen, który dzisiaj ma ogromne problemy, gdzie inwestować, czy dalej wchodzić, bo on kupił Seata, czy dalej wchodzić na przykład do Hiszpanii, czy budować w Polsce, zdecydował się na Polskę. I tą rywalizację Hiszpania przegrała z nami. I tutaj wracamy do tej turystyki, że po prostu ta turystyka jest filarem w związku z tym. A jest ze względu na temperatury i teraz wizerunek, coraz większy, będzie coraz większy z tym problem. Jeszcze ciągle jest FC Barcelona i Real Madryt i wiele innych drużyn, do których nie mamy podejścia. I nie wydaje mi się, że będziemy mieć to podejście w najbliższych wielu latach. Ale też rozumiem, że tak, z jednej strony co tam też się zdarzyło, to jest ta korupcja, tak? Której jednak tam proces był odwrotny niż w Polsce. Tam ona rosła, a u nas myśmy sobie z nią poradzili. No i jeszcze się nałożyło na to, o czym już ta
polaryzacja ogromna, polityczna, którą nas tu jesteśmy, konkurujemy z nimi bardzo dobrze. Jedno słowo, które tutaj musi paść, to jest nierozliczona wojna domowa. To znaczy, bo Polska nie wie, co to jest wojna domowa. To znaczy układ, w którym, nie wiem, jesteś z kimś, twój dziadek czy ojciec twojego kolegi zabił twojego dziadka czy twojego ojca, bo na przykład był republikaninem, czy odwrotnie. I nie tylko, że to nigdy nie jest powiedziane, nigdy o tym nie wolno mówić, ale nawet ten twój ojciec czy ten twój dziadek nie ma nawet grobu. Dlatego, że byli wrzucani, trzymając się tego przykładu republikańskiego, byli wrzucani do wspólnych mogił i była ustawa, która była wprowadzona przez Zapatero o pamięci historycznej, ale która potem została bardzo szybko zamknięta i tylko fundusze norweskie pozwalają na identyfikację poprzez DNA tych ciał, czyli przychodzi 1 listopada i nie dość, że ty nie możesz mówić otwarcie, że nikt nie uznał tego bohaterstwa twojego dziadka czy tego, ale nawet nie masz gdzie postawić swojej świeczki, tak? I jesteśmy w sytuacji 85 lat po tej wojnie, więc to jest też dosyć istotny czynnik polaryzacji, że po prostu jest wiele trupów w szafie w tym kraju, że po prostu się o tym nie mówi. No tak, plus jest gospodarka w złym stanie, ogromne bezrobocie wśród młodych ludzi. To wszystko, jak patrzymy, dla nas jest takie szokujące, no bo cały czas porównujemy, tak? I my idziemy w przeciwnym kierunku. Niestety w polaryzacji politycznej jesteśmy No jeszcze jeden może oni. czynnik, który warto jednak pamiętać, to jest znaczenie języka hiszpańskiego, który jest nośnikiem bardzo wielu pozytywnych emocji, tylko z czego to wynika? No to przede wszystkim zostało zbudowane przez Miami, poprzez Miami, przez Puerto Rico, przez nie wiem, ludzi, którzy typu Fonsi czy Enrique Iglesias i poprzez 70 milionów latynosów w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym to jest język, nad którym Hiszpania w jakimś tam stopniu straciła kontrolę, ale z tego korzysta. To jest tak jak język polski, bo jak wejdziesz na przykład na YouTube'a i zobaczysz największe przeboje po hiszpańsku, no to Polska osiąga wyniki 120-150 milionów, Hiszpania osiąga 8-9 miliardów po hiszpańsku. To jest jedyny język, który może konkurować z angielskim. Więc jak się pytasz też o tym, na jakiej fali płynie ta Hiszpania, no to też jest rzecz, o której warto wspomnieć. Na pewno, ale ta fala powodziowa to jest raczej fala, która ich nie wynosi, tylko ściąga w dół. Na koniec, jakbyś podsumował, w jakim stanie dzisiaj jest Hiszpania? No, to jest kraj, który wymagałby, no moim zdaniem, bardzo dużych reform i jak gdyby, no jednym chociażby z takich rzeczy fundamentalnych, bo to jest to, co wyszło w tej chwili, czyli ten spór kompetencyjny, to jest zastanowienie się, czy ten wielki deal, który został stworzony pod koniec lat 70. po śmierci Franco, czyli danie maksymalnej władzy wspólnotom autonomicznym, czy to nie był zasadniczy błąd i jak w ogóle z tego, jak to zatrzymać, jak powstrzymać w ogóle rozpad kraju i zachować jego jedność, tym bardziej, że za tym wszystkim oczywiście stoi Rosja. Masz też, jedno słowo, też o tym nie wspomnieliśmy, no jednak ogromne wyzwanie migracyjne, dlatego że Hiszpania stoi obok tej wielkiej drogi, prawda, z Afryki, no i poprzez zmianę klimatu, no też musi jak gdyby temu przeciwstawić się, więc no to jest kraj, który ma znakomity wizerunek, ale prawda jest nieco mniej atrakcyjna. A jak wygląda sytuacja z migracją i czy mają problem z emigracją? Czy jest tak, że w tej trudnej sytuacji młodzi Hiszpanie wyjeżdżają? Znaczy na razie tego drugiego w tej chwili nie ma, chociaż to był wiele lat kraj emigracji do Niemiec, do Francji. Natomiast jeśli chodzi o imigrację, no tutaj jest oczywiście jedna taka tajemnica dosyć niewygodna, bo Pedro Sánchez reprezentuje wizerunek liberalny, postępowy i tak dalej, no ale przecież, żeby zatrzymać w szczególności falę migracji, w tej chwili największy problem jest na Wyspy Kanaryjskie, z Mauretanii, Senegalu i tak dalej, no to przecież Hiszpania i władze podpisały no bardzo brutalne umowy z tymi wszystkimi krajami, żeby tych ludzi po prostu, żeby oni mieli do tego dostępu. Mało tego, no siły zbrojne są używane, żeby po prostu jak oni płyną na tych jakichś tam tratwach czy czymś, żeby po prostu ich brutalnie zatrzymać na morzu kosztem życia. No to jest tajemnica, o której się za bardzo nie mówi, no bo to jest daleko od Europy, mniej widoczne niż to, co się dzieje na granicy białorusko-polskiej, więc to jest też oczywiście ogromny problem. A czy uważasz, że ta powódź może w ogóle wywrócić scenę polityczną? Że to może być taki bunt, który pociągnie za sobą ludzi i nie wiem, wręcz wypromuje jakieś nowe ugrupowania, czy co się może zdarzyć? Znaczy, po pierwsze, jeśli chodzi o nowe ugrupowania, to jest coś, co jest też ciekawym dosyć zjawiskiem, dlatego, że to jest scena, która jest bardzo niestabilna. Otóż
po przywróceniu demokracji po śmierci Franco były dwa główne ugrupowania, czyli Partido Popular, Partia Ludowa i PSOE, czyli ta partia umiarkowanej lewicy. I od wielkiego kryzysu finansowego zaczęło powstawać bardzo wiele ugrupowań rodzących się, tak jak na przykład Podemos radykalny lewicowy, po czym umierający, tak jak nowe ugrupowanie Vox. Więc to jest bardzo niestabilna scena i te dwa wielkie ugrupowania już nie mogą same rządzić, mają za mało, plus są te partie jak gdyby regionalne. Natomiast ja wspomniałem o tym wotum nieufności. Jeżeli ono przejdzie, no to oczywiście będą wcześniejsze wybory. No i wtedy skonstruowanie większości w tym kraju będzie niesłychanie trudne. Czyli może to spowodować kryzys polityczny, no bo to jest taka godzina prawdy. Jeżeli będzie układ, to będzie kilka tysięcy zabitych w koszmarnych warunkach, uduszonych w tych parkingach, w samochodach i tak dalej, no to jest szok, który nie może pozostać bez odpowiedzi. No w tej chwili właśnie teraz, jak mówimy, to pod kierunkiem króla na bazie wojskowej Torrejón, czyli pod Madrytem, jest specjalna Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Co w ogóle dalej z tym zrobić? Układ, w którym król jak gdyby przewodzi takiemu spotkaniu, a nie premier, jest bardzo rzadki. To jest szczególna sytuacja. Mhm. A czy w wynikach, jeśli dojdzie do wyborów, to twoim zdaniem te partie radykalne po lewej i po prawej urosną? To jest bardzo trudno powiedzieć, dlatego że tutaj wiele zależy od tego, jak na przykład Vox rosło, po czym zaczęło dosyć mocno spadać, ale z drugiej strony tak samo jak Podemos. To samo, Podemos już w tej chwili w ogóle praktycznie jest marginalną partią, ale pojawia się nowa, Sumar. To bardzo zależy od kandydatu, to jest bardzo na wielu płaszczyznach złożone, bo też jest kwestia oczywiście tego katalońskiej rydenty. W związku z tym w tej chwili na przykład Partia Ludowa wygrała, PSOE, czyli Partia Lewicowa wygrała w Katalonii. Po raz pierwszy mamy od wielu, wielu lat premiera katalońskiego w tym, ale za cenę porozumienia z tymi ugrupowaniami nacjonalistycznymi katalońskimi. Więc to jest bardzo złożony układ, bardzo rozchwiany, być może taki temperament hiszpański. A na ile jeszcze ta sytuacja budzi solidarność w całym kraju i może zbudować, czy odbudować jedność Hiszpanów, również tych Katalończyków i Hiszpanów, na ile to może właśnie zadziać w przeciwnym kierunku? Bo myślę, jesteśmy wściekli na całe państwo, to już nie każdy sobie idzie w swoją stronę. Nie, ja bym powiedział, że to pierwsze jest bardziej prawdopodobne, bo to są te sceny, o których ja mówiłem. Oczywiście to jest coś, co w tej chwili się dzieje, w związku z tym natomiast wydaje mi się, że to raczej byłaby kwestia bardziej rzeczywiście takiej solidarności tego narodu, ale to jest bardzo, bardzo trudne do przewidzenia w tej chwili. No jeszcze jest kwestia takiej ogólnej sytuacji gospodarczej, która i tak nie jest łatwa, na ile ta sytuacja może pogłębić ten kryzys. Znaczy to jest, na razie Hiszpania dosyć dobrze się rozwijała w tym roku, z uwagi na to, że masz odbicie po pandemii, no i dosyć dobrze wyglądał ten ruch turystyczny do tej pory. Z drugiej strony jest to kraj, który jest bardzo zadłużony, 110% PKB długu, w związku z tym nie bardzo może sobie pozwolić na te wielkie inwestycje, które byłyby konieczne, o których mówiliśmy, retencyjne i jak gdyby środowiska. Jest debata w ogóle, czy należy to robić, na przykład w Voxie z ugrupowaniem Santiago Abascal, lider, który uważa, że w ogóle nie ma ocieplenia klimatycznego, więc tutaj jak gdyby też musieliby rozstrzygnąć w ogóle, jak w tym kierunku pójść. Więc jest to dosyć otwarta kwestia. Bardzo trudny, wielki dramat, nie? Wielki dramat ludzi. Miejmy nadzieję, że te podejrzenia, o czym mówisz, się nie sprawdzą, że ci ludzie się jest te 1700 zaginionych po tygodniu, to jest przy telefonach komórkowych, przy wszystkim, jest to trudne do wytłumaczenia inaczej niż w sposób taki tragiczny. Tak, tam już się mówi o tym wprost. Mówi się o tym wprost, dlatego że jeszcze był nadzieja w momencie, kiedy nie zostały przerwane sieci komórkowe, że po prostu ci ludzie zwyczajnie nie mogą zadzwonić, ale po paru dniach to zostało przywrócone, i teraz... Więc wielka tragedia ludzka, potężny kryzys gospodarczy, za tym mogący iść zmiana wizerunku, zagrożenie dla wizerunku kraju i jeszcze większy chaos polityczny. Hiszpania jest w bardzo, bardzo trudnym momencie. Jacku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Napiszcie o swoich wrażeniach, jeśli macie tam znajomych albo wiecie, co się dzieje, to też napiszcie proszę w komentarzach. Bardzo jestem tego ciekaw i inni użytkownicy są tego ciekawi, więc piszcie komentarze. Bardzo dziękuję. Wspierajcie Układ Otwarty. patronite.pl/Igor Jankę. Najlepiej tam to zrobić. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Nagraj to.
w blisko.